Tak wyglądają pierożki włoskie, które się nazywają ravioli con ricotta spinaci, czyli pierożki z ricottą i ze szpinakiem. I je się z burrata, czyli z masłem i szałwią. Ja na patelnię dałam łyżkę masła, kilka listków świeżej szałwi, mam na balkonie wszystkie te zioła i podsmażyłam te pierożki. Pierożki są gotowe, kupiłam w sklepie, który robi pierożki. To nie są pierożki takie, wiecie, z fabryki, tylko z takiego sklepu, który robi makarony. We Włoszech często są takie sklepy, w każdym miasteczku, w każdej większej miejscowości jest sklep, który się nazywa Pasta al uovo, czyli makaron jajeczny. I oprócz makaronu jajecznego oni robią oto takie pierożki. I oto pierożki na talerzu. Także jak kupicie takie pierożki włoskie, które się nazywają ravioli ricotta spinaci, czyli ravioli z ricottą i ze szpinakiem, no to możecie zrobić właśnie tak na zdrowo, z masełkiem i z szałwią. I posypujemy takim serem utartym i tutaj ja sobie, to jest parmezan, posypię sobie serkiem. Ten serek otworzyłam tylko co i go wstawię nie do lodówki, lecz do zamrażalki, bo taki ser może się przechowywać do kilku miesięcy w zamrażalce. Natomiast otwarty ser parmezan w lodówce może się przechowywać tylko 3 dni, w zależności od ile miesięcy był leżakowany ser. Im krócej, tym ma więcej wilgoci i szybciej pleśnieje. Także polecam utarty ser wkładać od razu do zamrażalki. A ja Wam mówię, jak smakują te pierożki. Zobaczcie, podsmażyłam sobie tak jak w Polsce. Bardzo dobre. Jak będziesz we Włoszech, to spróbuj takich pierożków. To są pierożki właśnie z ricottą i szpinakiem. Na tym zjeciu jest zakwas z mąki pszennej na barszcz biały. Ten zakwas jest na kanale Przepisy jak u babci. To jest pieczeń z szpinakiem, szynką i serem. Też jest na kanale Przepisy jak u babci. Wszystkie linki zostawię Ci w opisie tego filmu. To są cepeliny litewskie, bardzo pyszne. Zapraszam Cię na ten przepis. Też link znajdziesz w opisie tego filmu. To jest galaretka z nóżek wieprzowych, bardzo pyszna. Link w opisie tego filmu. No to też jest galaretka, tylko taka mała. A tutaj robiłam doratę zapiekaną w piekarniku z ziemniaczkami, z pomidorkami. Bardzo pyszna. A teraz tak wygląda nasz kościół w Ostii Antycznej, gdzie mieszkam. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Teraz przed Wielkanocą tak jest ustrojony kościół. A to są ruiny starożytnego miasta Ostia Antyczna. My mamy największy park w Europie, jeden z największych parków na świecie, parków archeologicznych. Starożytne miasto Ostia Antyczna, czyli Ostia Antica. Ja tutaj mieszkam i często spaceruję, bo mam wejściówkę całoroczną do tego parku. I w tym parku archeologicznym jest bardzo dużo kotów, które koty są dokarmiane przez jedną panią. I ostatnio zobaczyłam w parku, że przy wejściu jest taki cudowny kaktus i ten kaktus zaczyna kwitnąć. Ja to nagrywałam jakoś na początku, nie, w połowie marca, a dzisiaj jest 31 marzec, więc na pewno już są kwiaty. I jak pójdę tam, to nagram Wam te kwiaty. A to jest zdjęcie robione w 1999 roku. Ja i moja mama na wsi, gdzie ja się urodziłam. Miałam wtedy 34 lata, a tutaj na tym zdjęciu mam 59 lat. Z moją mamą, której już nie ma. A tutaj jest wejście do Panteonu w Rzymie. To akurat nagrywałam latem w 2025 roku i było bardzo dużo ludzi. Teraz wejście do Panteonu kosztuje 5 euro, a cały czas było gratis wejście. A to jest widok na Koloseum
Ja wtedy zrobiłam sobie taki dłuższy spacer, ponagrywałam filmy i te filmy można zobaczyć na moim kanale Good Morning Italy. Zostawię Wam link na ten kanał. To jest taki kanał vlogowy. Opowiadam Wam o sobie, bo osoby, które pierwszy raz zawitały na mój kanał, niech wiedzą, że mają do czynienia z osobą, która mieszka we Włoszech od 1989 roku. Tutaj pracowałam kilkanaście lat w restauracji w samym centrum Rzymu. Poznałam kuchnię włoską, później wyszłam za mąż za Włocha, skończyłam tutaj studia, a teraz gotuję na YouTubie. Gotowanie to jest moja wielka pasja. Ale są osoby, które nie wiedzą, kim jestem, wchodzą na kanał i widzą, że piszę kanał Mangiare Łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść i zastanawiają się, dlaczego ta kobieta dała taką nazwę. No a to jest taka nazwa związana ze mną, z moją osobą. Tutaj Wam pokazałam właśnie bar najsłynniejszy w Rzymie, który się nazywa Tazza d'Oro i tam były właśnie takie filiżanki piękne w tym właśnie barze, czyli kawiarence. No jak widzicie, to cały czas Wam pokazuję Koloseum, bo Koloseum dla mnie to jest coś pięknego, musicie go zobaczyć. Kto przyjedzie do Rzymu, nie tylko zobaczy go z zewnątrz, ale niech sobie kupi bilet do wejścia. To są piramidy. To jest taka stacja, która się nazywa Piramidy. A to jest zamek u nas w Ostii Antycznej, gdzie mieszkam. A to widok na nasze morze w Ostii, nad Morze Tireńskie. To ja jestem przy rzece Tybr, bo my mieszkamy przy rzece Tybr, Tybr wpływa do morza. Tutaj też jest statek na tej rzece, bo mam niedaleko do tej rzeki, więc spaceruję sobie tam jest pięknie. A to fotkę robiłam zimą w 2026 roku, czyli teraz. To też robiłam niedawno, było bardzo zimno i zakładałam czapkę, ale jest teraz trochę lepiej. Cieplej jest już teraz w marcu. Piękny widok na Morze Tireńskie, czyli w Ostii Lido. To zdjęcie robiłam jesienią w 2025 roku. Taka moja metamorfoza. A to widok na Fori Imperiali w Rzymie. To ja też w Rzymie jestem na tle Koloseum, piękne Koloseum. Teraz przy Koloseum są roboty i przy Placu Weneckim, bo budują linię metra C, ale nie wiem kiedy zakończą, bo ciągle są tam te właśnie, no widać, że roboty są, te wszystkie maszyny. A to widok na nasze piękne morze. A to jestem ja latem w 2025 roku. A to ostatnie zdjęcie robiłam teraz w marcu 2026 roku. Tak właśnie wyglądam. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i subskrybujcie moje kanały, udostępniajcie, tu się dużo dzieje, oglądajcie moje vlogi, bo Wam fajne rzeczy pokazuję. Ciao, ciao, ciao.